Dobra, cześć wam. No daksik, tak, daksik do góry. US30 setup wrzuciłem dzisiejszy, było fajny. Drugi setup też był do zagrania, według wskaźnika, jak macie włączone. Jeżeli macie włączone na wskaźniku te zagrania automatyczne, no to na US30 też można było śmiało sobie zagrać. Zdrowia życzę, polecam kiszone buraki, zakwas własnej roboty. A złotko? Tak, no złotko na razie widać, że ładnie ciągnie. Poprzednia godzinówka spadkowa, więc w kontekście jej no, lecimy na dół na razie, nie? Robi się czerwono, H4 też czerwona, więc tutaj raczej będzie fajnie sprzedażowo. No i tyle w sumie, tak? Trzymać się struktury, kropek na piątkach. Na złocie teraz na razie podbitka do góry. Można było tutaj wejść, oczywiście po sygnale, natomiast nie wiem, czy tutaj był sygnał też na tym. Też był sygnał, można było wejść. Na pewno nie na longi, tak? Jak ktoś na longa wszedł, oczywiście mógł zarobić, ale to jest bez sensu. Wskaźnik pokazuje wszystkie jakby, nie? Sygnały, natomiast trzeba wybierać je zgodnie z trendem, który jest na wskaźniku, na MTF-ie. Się zastanawiam, co zagrywać. Czy DAX-a, bo DAX gdzieś dużo zrobił już. Czy DAX-a zagrywać? DAX jest fajny w sumie. Te tąpnięcia jego to są po prostu jedna wielka ściema. To było złoto. Dobra, to w złoto trzeba będzie wejść. No złotko będę budował pozycję, aż wybiją ten szczyt na M5, czyli mamy M5, tak? I to powinni cisnąć na dół fajnie na złocie. Czyli kiedy na złocie się pojawi sygnał, to można spróbować wejść. Kwestia stop lossa, oczywiście trzeba sobie dopasować, bo stop loss jak się narysuje zaraz nad szczytem, no to będzie takie słabe miejsce, trzeba sobie to skorygować. Pewnie zauważyliście, że panel troszkę inny jest na wskaźniku. Możliwe, że będzie modyfikacja, zobaczymy jak się to będzie spisywało. No to na razie tyle z mojej strony. Wyłączam mikrofon. Będziecie mieć pytania, pytajcie. Jak coś ciekawego zauważy, to powiem. Chociaż wiecie, tutaj na minutóweczkach, tak, dołek był bardzo fajny, mocny, więc ktoś skalpuje krótko i na temat, tak bardzo mało, no to tutaj może próbować na minutówkach, tak, bo struktura na minutówkach jest wzrostowa w tym momencie. Natomiast ktoś czeka na prawdziwy, normalny ruch, no to albo czeka na to, że się zmieni na piątkach, przynajmniej, ale tutaj strukturę mamy spadkową na piątkach, więc tutaj no, musiałoby się dużo zmienić.
No i też wybicie, tak? Wybicie godzinówki, którą mamy, będzie też świadczyło o tym, że górą, że może faktycznie podjedziemy do góry, ponieważ nad ranem mieliśmy godzinówkę bardzo mocną o 2 w nocy, taką popytową, nie? Czyli też no, równie dobrze tutaj może być z Ostową. Tym bardziej popatrzcie sobie na M15. Na M15 struktura jest wzrostowa ogólnie. Czyli mówię o high low, high low. No ale zobaczymy. Super. No, w każdym, jak to mówię, w każdym momencie można zagrywać w jedną i w drugą stronę. Wczoraj tam się gościu pytał, jakie jest zagranie, czy jest sprzedaż, czy jest buy, czy jest sell, tak? No to się go pytam, na jakim time frame'ie. Tak, bo ktoś gra większy time frame, to gra co innego. Scalping gra co innego, średni coś co innego, nie? To jest wszystko kwestia time frame'u, na którym się opierasz, który time frame jest twoją analizą główną. Jeżeli minutówki, to super, jak ktoś skalpuje do góry. Każde zejście do ostatniego, podkreślam, do ostatniego mocnego sygnału w dołku, każde zejście to jest rewelacyjne miejsce na kupno. Jeżeli ktoś traduje już od piątek, no to czeka, aż rynek będzie miał strukturę wzrostową. Choć mieliśmy też w dołku bardzo mocny sygnał, chociaż tutaj mi się trochę rozjeżdża ten, widzę. Ta aktualizacja teraz ta nowa. Nie wiem czemu, muszę sprawdzić to w kodzie. Jakieś troszkę inne to jest. Kwestia brokera, tak? Każdy broker ma swoje tam cudawianki. Nie wiem, to jest ok. No, na piątce się nam pokazała niebieska. No i teraz jedni będą próbować tutaj longować, a drudzy będą czekać, aż narysuje się nam czerwona piątka i wtedy potencjalne fajne wejście, tak? Biorąc pod uwagę kontekst H4 i godzinówki, mamy spadkową. Więc tutaj trzeba się trzymać któregoś z tych frame'ów i dopiero wtedy fajnie. No, Daxik sobie na razie dziabie do góry, więc złoto też na razie pięknie do góry. Na 15 się pojawił się ładny sygnał. Jeszcze spadkowo jest, czerwono świeczki, natomiast już pokazał się też sygnał, który pokazuje, że możliwa jest zawrotka. Także zobaczymy.
No i było zagranie, tak, na złocie. No i w sumie z jednej strony można było brać, bo godzinówka H4 jest spadkowa, więc to nam daje background. Tym bardziej, że ktoś się spodziewał, że nie wybijemy. Super, cieszę się, Bartek, fajnie. Nie wybijemy szczytu, tak? Ja tutaj mam też pozycję, ale ja trzymam dalej, tak? Na razie. Zobaczymy, czy dołożę coś, czy będę uciekał przed stop lossem, czy coś fajnego przyłożę. Bardzo ładna piątka, tak, z sygnałem się narysowała, więc to jest fajne potwierdzenie kierunku. Powrotu do kierunku, o tak bym powiedział. Poprzednia, jak widzicie, poprzednia miała słabszy sygnał, ta była mocniejsza. A tym bardziej, że teraz, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, co się na minutówkach jeszcze stało. Zostało wybita struktura, tak? Zmiana struktury nastąpiła. No więc teraz nawet jakby było podejście, to się spodziewam tylko podejście, korekta i powinno tutaj nam ciągnąć na dół. Ale wybicie teraz M5 do góry tej z sygnałem, no neguje nam tą rzecz, nie? No. No i cały czas jest aktualny ten setup, który wczoraj narysowałem na Telegramie, wrzuciłem. Pokazujący poprzednie H4 i wczorajsze. Więc jest to dalej aktualne. Ten setup można z tego zobaczyć. No i będziemy w takim fajnym miejscu, jak to ładnie nam tutaj puści, to będziemy fajnie zasuwać, natomiast jeszcze tego nie ma. Cały czas pamiętajcie, że daily jest wzrostowy. Na wykresach nastąpiło tak zwane moje przeładowanie, moja autorska nazwa, przeładowanie i ciągniemy dalej. No także ładnie to wygląda. No i spodziewam się takiego ruchu przynajmniej na piątkach, jaki był pierwszy od góry. Teraz przydałby się taki podobny ruch do tego, co było. No to będzie też potwierdzeniem tego, że rynek utrzymuje swoją siłę. Pięknie. Beauty.
Ale ptaszki nasuwają. Ale ptaszki napierdzielają. No, teraz złotko. Złotko. Miejmy nadzieję, że korekcinka. Jeżeli wybiją szczyt, no to się zmienia, tak? Jeżeli nie wybiją szczytu, no to szukamy ponowienia znowu na sell. No w sumie daksik piękny dzisiaj i US30. Nasdaq też coś widzę, tak. Nasdaq też fajnie na longi. Zobaczymy, co złoto zrobi. W sumie na DAX-ie, Nasdaqu i US30 każde zejście to jest fajne miejsce na to, żeby jeszcze dokupywać. Za chwilę godzinówka się zamknie. Cześć, Karma. Na złocie mieliśmy sygnał na baja. Oczywiście dla mnie to nie jest do zagrania. Jeżeli mam się trzymać wskaźnika, no bo piątki mamy czerwone. Godzinówka, co prawda, poprzednia godzinówka na Goldzie jest kiepska i ona może świadczyć o tym, że rynek pójdzie do góry. Co byłoby zgodne z indeksami, tak? Bo ostatnio złoto idzie tak jak indeksy w sumie, chyba? Nie, nawet nie. No, ale teraz tak. Sygnał na sell, na Goldzie. To może być fajny setup.
No tutaj pojawił się na minutówce tak sygnał. Jeszcze niebieska świeczka jest, ale tutaj zmodyfikowaliśmy troszkę wskaźnik, który pokazuje też wcześniejsze wejścia w tym momencie. Czy można to potraktować jako wcześniejsze wejście, czy jest kropka strzałka? Jest potencjał na to, że rynek może zawrócić i to przy nowej wersji, jak ona się spisze, będzie stosowane tylko, ja będę stosował tylko, kiedy jest trend spadkowy, czyli godzinówka jest czerwona, piątki są czerwone. W takiej sytuacji można by było spróbować właśnie taki setup zagrać, ponieważ jest to jakieś miejsce, które pokazuje, że ten rynek może zawracać, tak? Wcześniej było czerwona kropka i żółta. Też można by było spróbować tutaj z wejściem, natomiast no stop loss musiałby być nad szczytem przynajmniej. W tym rozdaniu indeksy do góry cały czas, także zobaczymy jak to złoto. No, wskaźnik, który widzicie, osoby, które tam nie mają, a są tutaj, mogą otrzymać w ramach subskrypcji, czyli dołączenie tutaj do membersów na Zakopiec FX na YouTubie. I tam jest podany później, jak się jesteś w membersach, to dostajesz w poście dla membersów jest informacja o Telegramie, link do Telegrama, trzeba wejść sobie tam, podać dane i osoba, która się zajmuje zarządzaniem licencjami, wygeneruje wszystko, powie wszystko jak co. I to jest w ramach subskrypcji na YouTube w tym momencie. Złoto wygląda dość fajnie. Szkoda, że się ta piątka nie zamknęła niżej poprzedniej. Byłoby dużo lepiej. Byłoby dużo lepiej. Dzisiaj też dołączył do nas, widziałem, Jacenty, też z naszych membersów grupy membersowej. Mam nadzieję, że się odezwie, jak się pojawi gdzieś tam. Pewnie w pracy jest. Niektórzy pracują, nie? A niektórzy się bawią. No i pojawił się właściwy sygnał też na złocie, natomiast stop loss według mnie powinien być o szczyt wyżej dla bezpieczeństwa. No i tutaj na razie ładnie sobie ciapiemy.
No i złotko combination robi, co? Combination. Cały czas jeszcze spadkowo, natomiast no podbicie to nie jest fajne. Tu praktycznie po tym wejściu pierwszym, jeszcze na niebieskiej, gdybyśmy weszli, zgodnie z trendem było, tak? Czyli to było bezpieczne wejście. To można było tak zaliczyć. Nawet po pojawieniu się tej niebieskiej minutówki, gdzie się otworzyła pierwsza pozycja bajowa, można było zamknąć i dobra, pojechał. Można było zamknąć z ręki, nie? Baj oczywiście ten ostatni nie jest do zagrania, według koncepcji wskaźnika. Z prostej przyczyny. Trend mamy spadkowy. H4, H1, piątka, 15 jest spadkowa. No, na US 30 fajne miejsce. Można by było poszukać longów. Dopóki nie wybiją piątki poprzedniej z sygnałem, to można by było szukać fajnego wejścia. DAX, Nasdaq longowo. No złoto będzie się pewnie tak pitolić, słuchajcie. Przyciskają na dół, ale bez energii. Trumpek by się przydał, to by poruszał gównem, no i by coś się działo. Dobra, ja sobie w tym czasie na razie coś będę. Będziecie pytanie mieli na to, piszcie. No, ja wyszedłem ze złotka, bo niestety to nie tak miało wyglądać. No i godzinkę temu mówiłem o tej H1, która była, tak? Poprzednia. Że tak nie miało wyglądać H1, dlatego to jest o dupę rozbić ten setup. I tu praktycznie wyjście nastąpiło z ręki, bo to nie ten kierunek. A złoto idzie tak jak indeksy. Dokładnie. To trzeba było się skupić po prostu na indeksach, a nie na złocie. Prawdę mówiąc, bo taka prawda. No i super. Brawo, brawo. Mm.
No jaki baj ładny. Jaki ładny setupik teraz. No ciekawe, co to tam u was. Co to tam u was się dzieje? Piękny setup na Goldzie. Praktycznie można było wejść po pierwszej candle z podwójną kropką i strzałeczką. To był bardzo ładny sygnał. Great signal. Of course, my members. It was great setup. Jak tam u was? No, widzę, że tylko wspierający mogli kurczę komentować. Tak jakoś dziwnie poukładane. Okej. Jakoś tak dziwnie poukładane było, że tylko komentujący, ten wspierający mogli. Przypominam, że wspierający mają dostęp do wskaźnika, nie? Jak tam wasza ankieta? Dzisiaj. O kurczę, złoto równo, tu. Nieźle. Najbezpieczniejsza ta ocena. Najbezpieczniejsza ocena. Tu. No, wrzuciłem na Telegramie screena fajnego, super fajne setupy, takie podglądowo, żeby jak ktoś korzysta z moich narzędzi na wrenchbarach lub na ręką, no to jest fajny przykład, jak to działa. Też na innych tych świeczkach, rodzajach, tak? No, akurat testowana jest najnowsza wersja, jeszcze nie jest wypuszczona, ale ma fajnie, bo ma podwójne sygnały, czyli ma sygnały takie dobre do wejścia, ale ma sygnały takie bardziej potwierdzone, tak jak w tym momencie na złocie mieliście wejście na longa. Było wejście na longa, tu można było śmiało wejść. Zjemy jeszcze może dla tych, co nie widzą, niedowidzący.
Było bardzo dobry. Był bardzo dobry moment na wejście na pozycję. Idealny, można powiedzieć. To jest właśnie ten setup potwierdzony, tak? Czyli mamy trend niebieski. Jest niebieski trend. Ładna formacja świecowa, podwójne kropki. Podwójne kropki niebieskie i strzałka. To jest super potwierdzone, że będzie praktycznie powinno być fajnie. Oczywiście trzeba wcześniej sprawdzić też trend. Ale trend widać jaki jest, więc tutaj nie ma co zgadywać. Bardzo fajnie. No cześć, jak byłem, to się nie pytaliście. Jak kurde odchodzę, to pytania. No, Adaśku. Ważne, Adam, czy dobrze wszystko zrobiłeś. Jak dobrze wszystko zrobiłeś, to nie ma co się przejmować. Jest wszystko ok. Jak źle, trzeba sobie po prostu wybaczyć. Tyle. O. No dokładnie, scalping jest fajny, bo wiesz od razu co się dzieje tu i teraz po prostu. No ja systemu ogólnie każdy musi swoje przygotować, tak? Można skorzystać z mojego narzędzia, natomiast samo opracowanie sobie jak robić, to już trzeba sobie samemu. Oczywiście po to wrzucam też screeny różne, pokazuję jak to wygląda. Dzisiaj wrzuciłem z ręką, że również na ręko fajnie to wygląda. A po prostu trzeba sobie siąść i przyłożyć się, nie? Opisać sobie strategię i tak dalej, i tak dalej. Mhm. No, dokładnie. Będziemy w kontakcie jak ktoś.
No, widzę, że jeszcze parę osób tu siedzi. No, ja będę powoli kończył. Powoli kończył. Natomiast jak macie jeszcze jakieś pytanie, to zadajcie. Mam nadzieję, że dzisiaj zarobieni wszyscy. Ja dzisiaj sobie zrobiłem. To jest. A, to nie jest ten, to nie jest to konto. 1270 dzisiaj, no wystarczy. Jakże elegancko. Pięknie wszystko wyjechało do góry. Daksik, złoto, Nasdaq, US30. No oprócz złota to wszystko było czytelne dzisiaj. Złoto spodziewaliśmy się delikatnie na dół, ale tak naprawdę patrząc widać było, że po pierwszej godzinówce, która była sygnałem pięknym do góry, to już tylko były longi. Później US30, raz, dwa, trzy, cztery piękne świeczki wzrostowe. Nasdaq podobnie, Daxik to samo. Także dzisiaj elegancko wszystko. Dobra, no to czekam jeszcze 5 minut, będę kończył live'a. Także dzięki za dzisiaj. Widzimy się w poniedziałek i słyszymy. Dobra, to na razie, hejka.